I ja z nimi pracuję i mam takie, bo ja jestem artystą, a ci ludzie reprezentują artystów, więc ja mogę z nimi pracować. Rozumiesz, że że to się po prostu dzieje i to jest po prostu fajnie też sobie uświadomić, że po prostu trzeba to robić i traktować to tak, jako coś, co jest ciężko osiągalne i faktycznie trzeba się bardzo postarać, żeby to zrobić, ale to są rzeczy, które są do tego stworzone, więc myślę, że można sobie marzyć wielkie marzenia, bo czemu nie, bo to wszystko jest dla ludzi. A chcesz iść o krok dalej i na przykład zorganizować trasę po Stanach Zjednoczonych? Tak. No ja myślę o tym. Wydaje mi się, że to jest też właśnie takie, patrząc właśnie na to, że moje kroki w karierze, wydaje mi się, że to jest też, że chyba to widać, że ja po prostu chcę jak najszerzej. Nie myślę o tym, mówię, trochę mi już wiadomo, że na początku jest taki apetyt właśnie na tą global superstar, ale nie poświęcając siebie. No tak, że jakby żeby się nie zachłysnąć i po prostu zachować ten sam mindset. Ale tak, po prostu chcę szerzyć swoją muzykę jak najszerzej, dzielić się nią wszędzie i myślę, że w Ameryce niejednej jak najwięcej, jak najszerzej i już o tym myślę i myślimy i planujemy, więc tak. Czyli sky is the limit. Sky is the limit and maybe not. Maybe not even the sky is the limit, I don't know. We'll see. Też nie sposób nie zauważyć, że ty mówisz bardzo dużo o tym holistycznym podejściu, całościowym i tak dalej, ale ty też do swojej muzyki i tak w ogóle działalności artystycznej podchodzisz w sposób bardzo biznesowy i ty po prostu widać, że potrafisz łączyć ze sobą różne kropki, sznurki, potrafisz liczyć i po prostu... Potrafię liczyć, tak. Na podstawie liczb tych czy tamtych wiesz, że kolejne kroki są osiągalne. Tak, Franklin umiał już liczyć i sznurować buciki, umiał też sprawdzić numery na streamingach, tak. No tak, to jest też taka rzecz, która właśnie mnie tak zafascynowała, jak ludzie mnie pytają, że ojej, ty faktycznie wiesz, co się tam dzieje, wiesz, gdzie ci ludzie słuchają. No tak, bo to jest moja kariera. Czy sprawdzasz kto ma o tym wiedzieć? przed snem? Przed snem nie, ale od czasu do czasu sprawdzam. Wiadomo, że jakby się na tym nie skupiam i nie ja organizuję tą trasę, bo jakby wiesz, pracuję z ludźmi, mam cały zespół, który się tym zajmuje i oni to sprawdzają do pracy, że tak powiem konkretnie. Ale ja też chcę po prostu wiedzieć, co się dzieje. To jest moja kariera, to i moja praca i ja po prostu muszę wiedzieć, czy to, co się dzieje, idzie w tym kierunku, w którym ja chcę, czy się dzieje to, co ja chcę, żeby się działo, jak to zmienić i kiedy właśnie przychodzę na spotkanie z zespołem, to muszę wiedzieć jakby co powiedzieć, a nie... No ważne jest to po prostu, żeby wiedzieć, co się dzieje i być właśnie zaznajomionym, wiedza i edukacja, to po prostu, żeby jak idziesz gdzieś, nie wiem, podpisać kontrakt, to wiedzieć, że nie wciskają ci kitu, tylko właśnie wiedzieć, po prostu przychodzisz do stołu z jakąś swoją też wiedzą, nie? I z szacunkiem też do drugiej strony i do siebie i po prostu wiedzieć jakby, że to jest jakaś wymiana i wiedzieć, gdzie to się pokrywa. I tak, no i twórczo też podchodzę do tego bardzo tak holistycznie. No, tak jak mówiłem, to ja po prostu ze wszystkiego po prostu mogę wyciągnąć i wszystko się dla mnie łączy ze sobą. Wszystko musi być jakoś takie spójne, więc tak we wszystkim maczam palce. Czy po najbliższej trasie, która też domyślam się będzie bardzo intensywna, planujesz kolejną przerwę? No to jest grudzień, więc są święta, więc wiadomo, że naturalna przerwa przyjdzie, ale wydaje mi się, że nie taką właśnie z założenia, że się odcinam i tak dalej. Myślę, że to będzie taka przerwa krótsza po prostu też na to, żeby pozwolić sobie właśnie na ten proces twórczy, bo bardzo chciałbym już coś zrobić nowego. Mam ten właśnie drive przez to, że tak ten proces fajnie wyglądał poprzedni tego albumu. To chcę to znowu robić, ale od nowego roku będę już dalej leciał, pracował. A myślisz o tym w sposób właśnie projektowy, jako o spójnej całości, czy jednak o jakichś poszczególnych etapach i co będzie, to będzie? No to jest właśnie kolejna rzecz, której się nauczyłem pracując nad tym albumem, że ja zawsze mam jakieś założenie na początku, potem jest chaos i szukanie, ale w obrębie jakoś tego konceptu lub
konceptów, myśli i na końcu to się jakoś formuje i skleja, więc wydaje mi się, że ja tak chciałbym zrobić coś właśnie konkretnego, bo wydaje mi się, że ostatecznie i tak to się w to sklei, w jakąś konkretną całość, że ja nawet nie zauważam, a mi się to klei po prostu w całość. Więc wydaje mi się, że po prostu na razie spróbuję być po prostu taki konsekwentny i tworzyć po prostu regularnie, na bieżąco i coś z tego wyjdzie na końcu na pewno. Mam takie poczucie, że ta rozmowa była trochę o tym, co było trochę gorsze, o kryzysie twórczym, o terapii i wszystko, co teraz jest dobre. Tak, bo ja w ogóle lubię takie poczucie i takie, to też zauważyłem, Decision mi się wydaje, że jest taką piosenką. Nie jest wesoła, ale nie jest negatywna. Ona jest pozytywna i Decision jest takim właśnie, o takim jakimś poczuciu odpuszczenia właśnie, które jest takie słodko-gorzkie, że to jest właśnie... widzisz po prostu rzeczy, które nie są okej, wiesz co chciałbyś zmienić, wiesz, że na przykład nie możesz na ten moment tego zmienić i to jest frustrujące, ale idziesz dalej, akceptujesz tę sytuację i starasz się ją zmienić i to jest bardzo fajne, być właśnie cały czas w tym balansie, widzieć co się dzieje negatywnego, jak to może zmienić, jaki masz wpływ, wiedzieć jak się zachowywać w tym i po prostu płynąć właśnie cały czas i się właśnie jakby rozliczać na bieżąco z tym, więc tak, więc ta rozmowa też taka była, bo właśnie ja jestem w takim momencie i mam takie właśnie podejście, takiego właśnie bycia na miejscu pomiędzy przyszłością a przeszłością i co to znaczy. To na koniec powiedz proszę, czego mogę Ci w tym pięknym momencie życzyć. Powodzenia jutro na koncercie. Na razie. Raczej teraz tak, jestem pośrodku między przeszłością a przyszłością, ale na razie mam tą przyszłość najbliższą przed sobą, czyli jutro ten koncert, bo trochę jestem podekscytowany, ale i zestresowany i jestem ciekaw, jak to wszystko pójdzie, więc trzymaj kciuki. Trzymam kciuki, bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie.